Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj znów mamy tutaj na stole mój komputer, ponieważ znów się popsuł. Ostatnim razem taki film nazwałem nawet sekcja zwłok, bo myślałem, że z tego komputera już nic nie będzie. Tam się spaliła karta graficzna. Było to nie wiem ile, z pół roku temu, może nawet nie. A dzisiaj znów coś jest z nim nie tak, więc w skrócie powiem jak to było, jak to mniej więcej wyglądało. Siedzę sobie wczoraj, gram w Forza i mam do tego komputera podłączony laptop i grabber HDMI, bo po prostu zgrywałem sobie gameplay z tego komputera, akurat z GTX-em 970, bo czasem też mam tutaj tego Radeona R9 390, ale w tym momencie była ta akurat karta Nvidia. Tak więc gram w tą Forzę, nagrywam gameplay i po prostu w pewnym momencie czarny ekran, komputer się wyłączył i po prostu tyle z tego było. Próbowałem go potem włączyć, ale gdy przycisnąłem przycisk power, to on się tak włączał na 10 sekund i wyłączał się po tym. I tak naprawdę było bez przerwy. Wczoraj już mi się nie chciało z tym nic robić, więc po prostu na noc odpiąłem go z prądu, wypiąłem wszystkie kable, żeby go tak zostawić, żeby nic gorszego się z nim nie stało przez noc. Odpiąłem to wszystko. No i dzisiaj stwierdziłem, że zajrzymy, zobaczymy co tutaj się stało. Dodam, że przed tym uszkodzeniem nic się nie działo, ja też nagrywałem akurat w tym momencie, więc pewnie wam to pokażę. Gdzieś w tym filmie, ten gameplay, który nagrałem, nie było żadnych skoków temperatury, żadnych problemów takich. Nie wyskoczył żaden blue screen, nie było żadnych błędów, po prostu komputer się wyłączył, tak jakby odcięło prąd i koniec. I tak jak wspominałem potem, zresetowałem go, ale komputer po prostu wpadał, nie wiem jak to się nazwać, w taki boot loop, tyle że na ekranie nic się nie pokazywało, komputer się po prostu ciągle włączał, 10 sekund, reset i znów się włączał, więc nie wiem co tutaj się stało. Z tą płytą już bywały problemy, może coś znów z nią. Gdyby tu siedział ten Radeon, to bym stawiał na niego, ponieważ z tym Radeonem też są problemy, dlatego go w sumie mam, ponieważ miał go mój kolega i on tak randomowo raz na jakiś czas potrafi wysypać cały komputer, potrafi zaciąć system, tak raz na 2-3 tygodnie, potrafi coś takiego się stać, ale czasem się to zdarza, więc bym wtedy stawiał na tego Radeona, ale że była Nvidia, to już nawet nie wiem na co mam stawiać. Tak więc sprawdźmy, bo w sumie tego dzisiaj jeszcze nie włączałem, więc nie wiem jaki jest status na teraz, czy on działa, czy nie działa. Mam tutaj jakiś stary monitor Fujitsu. Dobra, to ja już może podłączam tu powoli kabelki. Ten monitor, który tu widzicie w sumie to, nie wiem czy go kiedyś pokazywałem, ale były kiedyś dwa filmy o komputerach z OLX za 25 zł. I ja kupując te dwa komputery dostałem, można powiedzieć, że gratis ten monitor do nich. Jeszcze podepniemy sobie tutaj kartę graficzną. Mam tu myszkę, nie podłączam klawiatury na razie, jeżeli będzie to potrzebne to podłączę. Jeżeli nie to nie. Dobrze i włączę przycisk power, zobaczymy co się stanie. Nie podłączyłem sobie prądu. Dobra, teraz mamy prąd, monitor nam się tutaj świeci, chociaż wy tego nie widzicie, ale się świeci. Monitor się włączył, w komputerze na razie nic. Dobra, brak sygnału, więc próbujemy ponownie go włączyć. Ok, uruchamia się, ale czy się zresetuje, czy nie zresetuje? Czy monitor się włączy, czy nie? Też nie widzicie, bo teraz jest w trybie tym takim czuwania. O, włączył się. Mamy logo płyty głównej. Więc nie wiem co się wczoraj działo, ale wczoraj po prostu nic nie było. Nie pojawiało się nic na ekranie, już w tym momencie by się z 2 razy zresetował. System się wczytuje. Zaraz zobaczę w systemie czy wszystko jest ok. No bo jak jest ok to chyba film wyszedłby bez sensu. Ale sprawdzę w systemie jak to też wygląda. Dobra, sprawdziłem mniej więcej co się mogło stać. I chyba już wiem, co mogło być przyczyną tego, że ten komputer wczoraj się wyłączył. Nie jestem tego na 100% pewien, ale pojawił się problem, który już wcześniej występował na tej płycie. Jak widzicie albo i nie, chyba nie widzicie, w tym komputerze mamy 3 kości pamięci. Kiedyś w tym komputerze były 4 kości pamięci. Każde miało 8 GB, czyli mieliśmy łącznie 32 GB w Quad Channel. Potem pojawił się jakiś problem z jednym slotem na pamięć, konkretnie z tym, który tutaj jest wolny. I po prostu wyjąłem tą pamięć. Sobie działały te 3 kości w trybie trójkanałowym, triple channel. I te kości sobie tak działały. Było 24 GB, był tryb 3-kanałowy, czyli 3 kości sobie ze sobą współpracowały i to działało w miarę ok. No ale chyba coś się wydarzyło wczoraj wieczorem, bo o ile, ja tam pewnie wam screenshoty jakieś porobię, o ile CPU-Z, nie wiem, CPU-Z wyświetla 24 GB, że są w tym komputerze, no to już Windows, jak i menedżer zadań wyświetla nam tylko 16 GB i dokładnie to chyba się samo stało z tym slotem, co wcześniej było z tym slotem. Będę mówił może tak, to samo się stało z tym drugim slotem, co się stało z pierwszym slotem,
Czyli pamięć jest wykrywana przez programy typu CPU-Z, CPU-Z, ale nie jest wykrywana przez Windowsa. To znaczy Windows widzi tutaj tylko dwie kości. Programy typu właśnie CPU-Z widzą, bo ja już to sprawdzałem właśnie przy tej drugiej kości. Nie wiem dlaczego. Jeszcze mogę przynieść tą starą kość. Zamienimy tą kość i sprawdzimy, czy to samo będzie. Mogę też w sumie włożyć drugą kość i też Wam pokazać. Też Wam zrobię screenshoty za chwilę, jak to tam wygląda. Bo chyba wygląda na to, że z 4 slotów wcześniej nam działały 3, teraz nam działają tylko 2. I to chyba już najwyższy czas, żeby opuścić ten socket, tą generację i naprawdę już trzeba szukać czegoś innego, bo jak nam padnie jeszcze jeden slot, to zostaniemy z 8 GB pamięci. Z tą płytą generalnie bywały problemy, są problemy. Na samym początku, gdy miałem 32 GB RAM-u, procesor był ustawiony na 3,2 GHz, bo to jest i7 4820K, czyli można ją podkręcić bez zwiększenia napięcia. Miałem na niej bez problemu 4,2 GHz. Pamięci były ustawione na 1600 i to wszystko działało. Ostatnio od kilku tygodni nie działa to stabilnie. Mogę ustawić tam 3,8, 3,9, czyli niewiele więcej niż standardowo ma ten procesor, a pamięci działają na 1333 MHz. Teraz z tego co widzę wskoczyły na 1600, nie wiem dlaczego. I nawet kiedyś, gdy dla testów wyjąłem tą pamięć i miałem tylko te dwie pamięci, one są taktowane 1866 MHz, też tego nie mogłem ustawić. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mogłem tego ustawić. Więc z tą płytą są już problemy, prawdopodobnie z chipsetem. Nie wiem na ile to prawda, ale słyszałem, że najczęściej płyty psują się zaraz po gwarancji, a jeżeli już przetrwa ten okres tych powiedzmy 2-3 lat, to potem taka płyta się psuje po około 9 latach. No ta płyta, ten socket chyba był wydany jakoś w 2012, procesor jest chyba z 2013, jeżeli mnie pamięć nie myli. No tak więc już jest po tych 9 latach, nawet trochę więcej niż 9 lat, więc wcale się nie dziwię, że ta płyta się psuje i faktycznie trzeba szukać czegoś innego, a my zaraz sprawdzimy sobie, czy pamięć padła, czy padł nam slot na pamięć. Mam tą drugą kość, zaraz sobie wyłączymy komputer i włączymy go ponownie, sprawdzimy jak to będzie, gdy mamy włożone dwie kości. Są to ciekawe kości Microna, więc chyba nie jakieś najgorsze i z obydwoma tymi kościami były jakieś ogólnie problemy. No teraz z tą drugą zaczęły się dziać jakieś problemy. Także komputer nam się wyłączył, może ja go tutaj z prądu wyłączę. Wkładam tą drugą kość. Druga kość włożona, odpalamy zasilanie, włączymy komputer i zobaczymy co teraz się wydarzy, czy się włączy, czy nie włączy. Bo generalnie przy włożonej tej kości komputer się włącza normalnie bez problemu, tylko tej kości Windows nie widzi. Programy ją widzą, Windows jej nie widzi, w BIOSie też jest widoczna, ale ma jakieś strasznie duże opóźnienia. Typu, że na tych kościach jest kilkaset tam, nie wiem, milisekund czy czegoś opóźnienia na tych pamięciach, a na tych jest jakieś 30 000. Czyli widać, że jakieś problemy są. Ale komputer nam się włączył, Windows nam się bootuje. No trochę słabo, że już mam tej pamięci tylko 16 GB. Przy montażu jeszcze to jakoś będzie ok. W zasadzie przy tej specyfikacji z tą i7 czwartej generacji i z GTX-em czy z Radeonem to akurat program, w którym montuję nie miał jakichś większych problemów i nie używał jakoś mega dużo pamięci RAM. No ale to już jest znak, że trzeba zmieniać. Trzeba coś tutaj nowego już kupić. O i co ciekawe, dziwne. Teraz komputer nam wykrywa 24 GB, chociaż ostatnio ten slot drugi nie działał. Teraz wygląda jakby zadziałał. No nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Czary jakieś się tu dzieją. Czyli co, teraz pierwszy slot przestał działać, a co teraz drugi zaczął działać? I w menedżerze urządzeń też mamy 3 zajęte sloty z 4. 1600 MHz działa nam pamięć. A jak to wygląda w CPU-Z? I w CPU-Z, będę mówił już CPU-Z, mamy niby napisane, że pamięć działa wkład, mamy 32 GB, chociaż Windows nam w tym momencie widzi tylko 24 GB. Jestem jeszcze ciekawy, co by się stało, jakbym wyjął te pamięci i zostawił tylko te. A potem wyjąłbym tą drugą, która teraz niby działa, a zostawiłbym tylko tą jedną, która nie działa i zobaczymy, co się wtedy stanie. I wyciągam chyba wszystkie pamięci, wyciągnę, zostawię ten pierwszy slot, zobaczymy, co się będzie działo. Niech on nam się tu wyłączy bez problemu. Odcinamy zasilanie i wyciągamy pamięć. Dobra, wyjąłem pamięć, zasilanie i włączamy komputer. I zobaczymy, co się będzie działo na tej jednej kości. Mamy tryb standby. Powinno się tu zmienić na niebieski. Dziwne, odpala się. Naprawdę to jest dziwne, co się tutaj dzieje w tym komputerze. No bo te kości ogólnie one są inne, ale one ze sobą współpracowały przez bardzo długi czas.
było bez problemu 32 GB RAMu, potem było te 24, bo się po prostu coś popsuło. I teraz co, 8 GB wykrywa? No tak, teraz wykrywa 8 GB normalnie 1600 MHz. No ja rozkładam ręce, nie rozumiem o co tu chodzi. Przełożymy sobie jeszcze tą kość z pierwszego slotu do drugiego. No bo te kości, jak tu mamy dwie włożone i tu mamy jedną włożoną, to nie chcą działać. A jak mamy nagle włożoną tu tylko, no to nagle ona się odpala. Dobra, wyłączamy, robimy test z tą pamięcią przełożoną do tego drugiego slotu. Dobra, przekładamy pamięć. Dobra, przełożyliśmy pamięć i znów odpalamy. Ja chyba zaraz wezmę też te kości pamięci i sprawdzę to na innej płycie, jak to będzie wyglądało, czy będzie działało. I tu znów mamy żółte światło. O! I dokładnie takie coś było wczoraj. Czyli komputer się uruchamia i resetuje. I tak było wczoraj cały czas, gdy próbowałem go włączyć. I zaraz pewnie się zresetuje i znów będzie tak samo się działo. O! Wyłączył się i zaraz się włączy. Wczoraj dokładnie takie coś było. Gdy próbowałem ten komputer, po prostu gdy wtedy się wyłączył, gdy pojawił się czarny ekran, to po chwili takie coś się działo, czyli taki, nie wiem, boot lub coś takiego. Spróbuję tu może jeszcze potem zaktualizować BIOS. Znaczy on jest aktualny, ale jak się tam przytrzyma jakiś przycisk, to ta wersja BIOSu wróci do poprzedniej wersji. Do chyba tam wersji 17, tu jest jakaś wersja 20, więc zaktualizuję ponownie z tej wersji 17 do tej wersji 20 i zobaczymy co się wtedy stanie. Ale tu już można powiedzieć, że jestem trochę głupi, bo nie wiem o co chodzi. Gdy mamy włożone 3 kości, wykrywa 16 GB, powinno być 24. Gdy mamy włożone 4 kości, nagle wykrywa 24 GB. No wydaje mi się, że to już jest wina płyty, że ta płyta sobie pada, no bo raczej procesor, to może być oczywiście wina procesora, no ale procesory raczej się nie psują, chociaż ten może mieć akurat jakieś tam problemy ze sobą, że tak powiem, bo on pokazuje jakieś dziwne temperatury. Potrafi pod pełnym obciążeniem tam pokazywać 40-50 stopni i generalnie też każdy program, jakiego używam, sprawdzałem chyba tam z 5 czy 6 programów, które pokazują temperaturę, każdy pokazuje co innego, więc no z tym procesorem też mogą być jakieś problemy. W sumie może kupiłbym jakiś tani procesor, najtańszy, który wspiera ta płyta i sprawdził, czy to będzie działało, czy nie. Może tak zrobię niedługo. No i dobra, skoro to tak działa, nie działa, no to pewnie zostanę na razie z 16 GB. Bo nie ma co tej trzeciej kości wkładać, skoro ona nie jest wykrywana. 4 kości też trochę nie ma sensu, skoro jedna w ogóle nie działa. Więc chyba na tą chwilę zostawię sobie 16 GB i chyba przyniosę tu jakiś inny komputer, żeby przetestować te pamięci Microna, czy one w innym komputerze będą bezproblemowo działały, czy one tylko na tym sprzęcie działają jakoś dziwnie, czy może one ogólnie są popsute, może to problem z pamięciami. Chociaż nie, zaraz sprawdzimy, czy to jest problem ze slotem jeszcze, czy z pamięciami, bo włożę tego Goodrama Playa. Tego przykładowo, bo akurat to, że goodramy są sprawne, to jestem na 99% pewny, bo z nimi akurat tutaj problemu nigdy nie było. Dobra, zasilacz jest włączony i sprawdzimy sobie na goodramach, co tu się wydarzyło. Nie widzicie tego przycisku, ale jest żółto, powinno być niebieskie. Się włączy na goodramie. O co chodzi? Na goodramie się włącza. A ja już byłem dawno temu przekonany, że ten slot jest dead. Padnięty. A tu co, nagle się okazuje, że ten slot działa, tylko pamięć padła? Kiedyś to sprawdzałem, kilkukrotnie to sprawdzałem. Nawet pamiętam, że pisałem na jakiejś grupie facebookowej, może ktoś by to wykminił o co chodzi. Ale ten slot był kompletnie martwy. Nieważne jaką pamięć tu włożyłem, ona nie chciała działać. Dobra, i teraz jak to wygląda Znaczy no musi być wykrywane 8 GB, bo jakby nie było, to by nie było nic. Czyli co, to jednak mikrony się popaliły? Bo zaraz się okaże, że 4 sloty są sprawne, tylko po prostu pamięci nie domagają. Co ciekawe, wykryło jedną pamięć, taktowana jest 1033 MHz, to jest pamięć 1800 MHz, ale pewnie profil XMP się nie ustawił. I to jest slot 2. Wykrywa nam pamięć Wilk Electronic, normalnie tego goodrama wykrywa. Ja chyba włożę te goodramy z powrotem i ogarnę jakieś inne kości pamięci. Nie mam już chyba wolnych 8, ale włożę jakieś po prostu inne, nawet jakieś 4 GB czy 2 GB i zobaczę, czy z tymi kośćmi to po prostu ruszy. Tak więc wyłączę to. No to jest dziwne, bo ja tak kiedyś sprawdzałem to, czy ten slot działa i ten slot po prostu nie działał. Ta płyta już jest po prostu jakaś taka dziwna. Tutaj znalazłem jakieś pamięci Corsara DDR3. One nie mają chyba za dużo pojemności, bo są chyba dwójki. No ale nie widzę przeciwwskazań, czemu miałyby tutaj nie działać. Tak więc włożymy te dwójki zamiast tego goodrama. Włożymy w oba sloty i zobaczymy, jak to Windows będzie widział. Bo ja już się gubię, co działa, a co nie działa, szczerze mówiąc. Może te sloty 2 z tej strony procesora działają tylko jak tam nie ma nic.
Generalnie jak wkładamy te kości, tutaj nie ma znaczenia w który slot, bo każdy slot jest osobnym kanałem, więc to i tak będzie działało najlepiej jak może być. Dosłownie chyba tak jest w instrukcji, że nie ma znaczenia to, do którego slotu wkładamy pamięć RAM. Komputer sobie i tak to ustawi, ponieważ no tutaj jak wspomniałem każdy slot na pamięć jest innym kanałem. Tak więc tutaj gdzie włożymy pamięć nie ma znaczenia. Sprawdzamy jak na tych Corsairach będzie to działało. I tutaj znów żółte mamy. Jak teraz nam wykryje 2 GB zamiast 4, bo tutaj są dwie kości po 2, to już kompletnie nie będę wiedział o co chodzi. A teraz znów się resetuje. Czyli co? Uszkodzenie slotu przeszło z drugiego na pierwszy. Dobra, spróbuję z jednym Corsairem. Dobra, jeden Corsair włączamy i sprawdzamy co się dzieje. Czy się uruchomi, czy się nie uruchomi. Może płyta po prostu nie lubi tych pamięci, bo nie sprawdzałem nigdy, czy na tych pamięciach ta płyta ruszy. Dobra, sprawdzę inne pamięci, może po prostu z tymi pamięciami się płyta nie lubi. Znalazłem jeszcze takie dwa niskoprofilowe, też są dwugigówki, one też powinny być sprawne, ponieważ zazwyczaj jak znajdę jakieś niesprawne pamięci, to je odkładam w inne miejsce, więc te powinny być sprawne. To są pamięci z jakiegoś komputera, który miał 6 GB, nie wiem co to był za komputer, za 150 zł chyba, coś takiego. Dobra, sprawdzimy na razie z jedną kością i włączamy, co się będzie działo. Mamy tutaj żółte światełko. Nie włącza się. Dobra, spróbujemy jeszcze raz z GoodRAMem. Co, ta płyta może się lubi tylko i wyłącznie z tym GoodRAMem? Bo jak widzicie na GoodRAMie się uruchomiła. Na tych pamięciach Corsaira już się uruchomić nie chciała. Dobra, znów GoodRAM i znów sprawdzamy co się dzieje. I znów żółte. I znów się uruchomić nie chce. Czyli widocznie raz slot ten zadziałał i teraz znów się nie chce uruchamiać ten slot. Ja już się zgubiłem w tym co tu działa, a co tu nie działa. Bo raz nam wykryło 24 GB, raz nam nie wykryło 24 GB, raz nam wykryło 16. Ja już się z tym zgubiłem i chyba nie ma sensu dalej testować. Jeszcze może sobie sprawdzimy te pamięci ogólnie, czy działają w innym komputerze. Chyba tak zrobimy. Tak więc idę po jakiś inny komputer, ten już zabieram chyba. Ja sobie włożę po prostu te QDRAMy, żeby było 16 GB i jakoś będę po prostu, no już po prostu myślę o tym, żeby coś kupić innego, żeby to jakoś działało. Bo teraz to nie wiem, czy ten komputer będzie działał przez najbliższy dzień, tydzień, może miesiąc, a może znów strzeli z pamięć i będę miał 8 GB. Na 8 GB to już raczej nic nie pomontuję. Tak więc wyciągam tą pamięć i za chwilę przyniosę jakiś inny komputer do testu. Dobra, weźmiemy sobie taki komputerek. Jest to mini komputer, który zresztą był już na kilku filmach. Może ja tutaj poprzesuwam, żeby to lepiej było widoczne. Dobra, podepniemy sobie ten komputer. Nie mamy w tym komputerze dysku, ale po prostu sprawdzimy, czy ten komputer się na pamięciach uruchomi. I chyba sprawdzę te wszystkie pamięci, które tu mam. To znaczy GoodRAM na 99% działa, ale i tak go sobie sprawdzimy. Sprawdzimy też te kości, które tutaj przyniosłem, ale zaczniemy chyba od tych mikronów, które są takie, na razie są podejrzanymi. Przecież najbardziej tak jest płyta podejrzana. W tym komputerze mamy coś, za czym nie specjalnie przepadam, bo mamy tylko z jednej strony otwierany slot. Dobra, włożę w sumie z jedną pamięcią. Mamy tutaj włączony, nie. Gdzie tu jest przycisk? Tu chyba gdzieś jest przycisk. Sprawdzimy po prostu, czy się płyta uruchomi. Okej. O, mamy tutaj PC Speaker. Płyta się włącza na tym pierwszym mikronie. Dobra. Odpaliła się, ale nie mam systemu, więc no nic nie działa. Sprawdzamy drugiego mikrona, jak to będzie działało. Nie wiem, czy wkładam w odpowiedni slot, ale to i tak się powinno uruchomić. Generalnie oba te mikrony kiedyś tu działały, bo testowałem tutaj, jak tu będzie działało chyba 16 GB kiedyś. Możliwe, że to było w filmie nawet. Sprawdzamy drugą kość mikrona. Czyli z tą kością są jakieś problemy, bo widzimy to samo, co się działa na tym komputerze, tylko tu dzieje się dużo szybciej, czyli taki boot loop. A może przełożymy jeszcze do drugiego slotu. Ogólnie ciekawe, że kiedyś dużo płyt właśnie w czwartej generacji miało ten system, że tylko z jednej strony mieliśmy te do otwarcia slotu. I teraz chyba nie widzę żadnej płyty, która by to miała. Może niektóre mają, ale szczerze to ja sam, patrząc na te nowe płyty, to zazwyczaj mają po prostu z dwóch stron otwarcie. Nie wiem, może to się nie sprawdziło po prostu. Ale sprawdźmy teraz, czy po prostu ta pamięć druga działa. Ta działa, tamta jest jakaś wątpliwość wobec niej. Aha, czyli teraz działa. Czyli wychodzi na to, że wszystko co związane z tymi pamięciami, z tą płytą jest po prostu jakieś dziwne. Bo raz działa, raz nie działa. Może po prostu za pierwszym razem nie docisnąłem zbytnio. Ale okej, sprawdźmy sobie na przykład tego Corsaira, bo sprawdzałem, no ale sprawdźmy tutaj go, czy działa. No okej, ten Corsair jeszcze ostatni raz jak go używałem działał bez problemu. Czy on dobrze na pewno siedzi? No siedzi. Może nowe płyty się z nim nie lubią, bo z tego co mi się kojarzy ten Corsair jest ogólnie
jednymi z pierwszych pamięci na DDR3. Ogólnie te Corsary są na napięcie, one mają 1,65V, standardowo DDR3 mają 1,5V, a potem były pamięci DDR3L, które miały chyba 1,3V, 1,33, coś takiego. Tak więc w sumie może te Corsary na tych delikatnie nowszych płytach głównych nie działają, ale sprawdźmy sobie te pamięci. Jeszcze jest jedna kwestia możliwa, że tamten gigabajt, którego mieliśmy, psuje nam kości i sprawne kości, które były jeszcze sprawne, gdy je ostatni raz używałem, sprawnymi już nie są. Ja te Corsary na pewno używałem w komputerze na sokecie 1156, czyli na tym, można powiedzieć, że pierwszym intelowskim sokecie z DDR3, nie licząc tam 775. Dobra, jeszcze był 1366. No ale dobra, no to był jeden z pierwszych tam soketów na DDR3, czyli to był 1156. Na tą pierwszą generację procesorów i3, i 5, i 7. Dobra, mamy tą włożoną niskoprofilową pamięć. Sprawdźmy, czy z nią się włączy. I się włącza. Dobra, jeszcze dla potwierdzenia włożymy sobie jakiegoś goodrama. Możemy w sumie 2 włożyć, chociaż to chyba nie ma sensu. To już chyba ostatni też sprawdzimy, czy ten goodram działa. Dobra, włączył się. I te Corsary też kiedyś sprawdzałem na komputerze z i7 2600, czyli to było 1155 i też działały. Może po prostu te nowsze płyty na DDR3 tego nie wspierają, czyli wydaje mi się, że w sumie nic nie wiem. Te pamięci Microna niby działają, niby nie działają, takie dwojakie, nie wiadomo co. Pamięci Goodram Play chyba działają, tego co widzę. Pamięci Corsara pewnie działają, ale pewnie nie lubią się z tym sprzętem. Tamta płyta główna pewnie się popsuła. Znaczy ona już się psuje od jakiegoś czasu, tylko po prostu nie psuje się na amen, tylko psuje się tak stopniowo. Więc takie główne podsumowanie tego filmu jest takie, że komputer się popsuł, potem nagle ożył, ale co się dzieje z nim, to w sumie nie wiem. Jeśli wy wiecie, co może w nim być nie tak, co powinienem jeszcze sprawdzić, no bo wiecie, te sloty teoretycznie działają, raz nie działają. Ja pamiętam, że ten drugi slot kiedyś czyściłem, nawet alkoholem izopropylowym i to nic nie pomogło. Tak więc ten drugi slot był czyszczony, tego pierwszego chyba nie ruszałem wtedy, bo z tym pierwszym nie było problemu. No wiadomo, że może być problem z płytą główną albo z procesorem. Być może kupię jakiś inny procesor na 2011, jakiś najtańszy po prostu, żeby sprawdzić, czy to wina procesora, czy płyty głównej. Jakby to była wina procesora, po prostu kupiłbym jakiś inny procesor niedrogi i jeszcze poużywał tego komputera. Jeżeli to wina płyty głównej, no to muszę już, że tak powiem, zbierać na nowy sprzęt. Podsumowanie jest takie, że w sumie nic nie wiem. Jeżeli wy coś tutaj zauważyliście, co może być nie tak, to mi napiszcie w komentarzu. A ja już się żegnam. Na razie, cześć.